tym odcinku odwiedzimy Macedonię Północną oraz Kosowo. Zaczniemy od zwiedzenia malowniczych miejsc wokół jeziora Ochrydzkiego oraz samej Ochrydy, gdzie dotrzemy na oparach paliwa. Z rana wybierzemy się górskimi drogami do ruin kościoła w Starym Mawrowie, a następnie skierujemy się do stosunkowo młodego Kosowa i dotrzemy do jego stolicy, czyli Prisztiny. To Póki na świeżo. Opowiadamy o przygodach granicy na granicy Albanii i Macedonii. Północnej. Dokładnie. Otóż sprawdzili dokumenty w Albanii, mówią, żeby zjechać i przeglądali nam bagaże. No, tak to tyle. Dosyć sensownie, konkretnie. Tak, trzeba było wszystko powyjmować, sobie obejrzeli nasze ciuszki. Kosmetyki, leki. Legom się przyglądali. No i tyle. Śmieszna sytuacja. Nie chcieli powiedzieć, jak się wymawia ich nazwę państwa w ich języku. O co Dave zapytał, a ich olali zupełnie. Ale oni nie są tego angielskiego, tylko open? Jest open. Tak, potem podjechaliśmy do granicy macedońskiej i tam sprawdzili dokumenty i luz, ale potem podeszła babka i pyta, czy mamy coś do oclenia, że ona jest z customów. No i bardzo chciała nas przejrzeć, ale nie miała rękawiczek. Nie chciało jej się chyba. No, też. bardzo się jej nie chciało. No i sobie z nią pogadaliśmy. Ona nas dużo pytała, czy mamy narkotyki. My nie mieliśmy narkotyków. Bo Polacy lubią przemycać narkotyki. Tak. I- Every day tak. something new, you know. I sprawdzali nas dlatego, że byliśmy z Polski. No. Wiktoria się zrobiła czerwona. Ale bo miła pani z customów to wypunktowała. W Macedonii to w ogóle nie wiem. No nie wiem. Nie. Jesteśmy w klasztorze świętego Nauma i mamy tutaj takie pikoki. Pikoki. Nie wiem, jak się nazywają po polsku. Fabiany. I tutaj święty Naum, bo stąd się bierze nazwa od świętego Nauma, był taki Boże, ale super dobry, że umiał leczyć ludzi i dzięki temu był święty. Właściwie tyle. Pewnie tak. I to jest jego O kurna, właśnie będą takie... Monaster. klasztor. Patrzcie, jaka piękna tutaj Ta pijalnia wody. pijalnia wody. Odkręcamy, nalewamy, pijemy. No panie Wojtku, Kosztujecie? szapoba. Był tu święty Naum Mm. i zrobił tu klasztor. Beatka. Też nam było, no. Uśmiech do kamery. Jesteśmy przy Zatoce Kości i tu jest taka rekonstrukcja z prehistorycznej osady ludzkiej, bo ona została zatopiona i właśnie zrekonstruowali, w jaki sposób ci ludzie tutaj żyli i mieszkali, i to jest muzeum, które można zwiedzić, ale no jak się jest wcześniej. Bywa. Daily update. Byliśmy właśnie na stacji elegancko. Kupiliśmy paliwo za ponad 3 kafle. Jakiejś dziwnej waluty, No właśnie. dinara macedońskiego. I przypomnij tej naszym wiernym widzom, ile zostało nam paliwa. Litr, 13. Litr i 13 kuźwa setnych zostało nam w baku, dojeżdżając do stacji. Także tankowanie tego to do 1,5 litra za 600 leków. 290. Ale to trzeba mieć wyczucie.
290 było. A za 290. A, to jeszcze bardziej. Tak, no wcześniej było za 600 też coś tam. 3,5 chyba. Tak jak zdanie testu na 50% na studiach, to tutaj idealnie dojechaliśmy. Nie, jak idealnie, jeszcze mieliśmy litr 13, to jest 51%. Jakby nie akceptowali Jedziemy karty, dalej to prosto. jeszcze byśmy byli w stanie dojechać do innej stacji. No. Oj, typie, Ty co kurwa, ty co to odwalasz? ścierwo jebane, patrzcie na rejestrację. No, Och. zapamiętajcie go sobie. Ścina po prostu na rondzie. Ty, dziadu stary z gredzia, pieprze. Daj, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Ochrydzie. I tu jest stare miasto Ochrydy. I właśnie będziemy przychodzić do jego wejścia. Fiu, fiu. Niby nie możemy tu wejść, ale tylko mieszkańców i gości hoteli. Tutaj jest starożytny macedoński teatr, ale w sumie chyba trochę taki grecko-rzymski. Nieważne. W każdym razie całe to stare miasto to jest jedna z pierwszych ludzkich osad w Europie. I tutaj no ma tak na pewno więcej niż 2400 lat. Także nieźle, ciekawe miejsce. I bardzo tu ładnie, te uliczki takie fajne, te domki ładne. Opowiedzcie coś o tym zamku. Jest zamek. Pytę. Sam zamek jest z bardzo dawnych czasów. Najeżdżał go Filip II, macedoński, wiadomo który, więc jest epicko. Przy czym ten zamek w takiej wersji, on już jest przebudowany wielokrotnie, bo wiele tutaj było wojen i wiele ludów się przetaczało. No, ale jest bardzo ładny, fajny zameczek. Jak można zobaczyć, jest on zbudowany z kamienia. No fucking way. I piękne widoczki są, ale lampy świecą. Prześliczny kościółek świętego Klementa i Pantelejona, jakoś tak. Ciężko mi stwierdzić, jak się to czyta, ale no mega ładnie, jeszcze tak podświetlony, epicko. I tu są jeszcze jakieś takie starożytne wykopaliska, coś takiego. Proszę Państwa, wyjątkowy moment. Jemy. Coś porządnego, sycącego. To jedynie. Tak, jemu rozjebali order. Miał być kurczak, dali mu bez kurczaka. Wpadła rutyna sprzed ostatnich 2 dni. No. Jedzenie wygląda tak. Pida, dokładnie. Z kurą. A tu z syrem. Z samym syrem. Fajna sprawa. Kurde, byliśmy na zakupach. Babka chciała coś, jak kupowaliśmy piwo, ale najwyraźniej nie dowód. Bo powiedziała, że nie, ale potem olała temat. I tak. Na kempingu była woda, dziewczyny nawet miały ciepłą. Ja miałem taką letniawą. A ja miałem zimną. Były namiociki i w ogóle dziewczyny, opowiedzcie coś. Fajnie się spało. No, w końcu. No. Gosia nam zrobiła klimacik, światełka. A, Uuu, takie to mają dobrze. było pięknie. Ale komary gryzą, to jest taki minus. No, tutaj Ja mam całe nogi dosłownie. ja mam przy kostce jedynie mi swędzi, a tak to chyba już jest git. No i sobie teraz jedziemy dalej. Dziewczyny kupiły jej kartę SIM. 20 zł. No dokładnie, Za opowiedz, 100 opowiedz. gigabajtów 20 zł. 100 kurwa gigabajtów. Ja mam na miesiąc 10 Ale wiecie, i to nie wygląda? używam. Trzeba było chodzić po kilku sklepach, bo tutaj nie ma, tu nie ma. Tu w ogóle poszliśmy w jakąś uliczkę. A to nie było w tym tobacco? Nie, nie. W sensie było. Było, ale w innym tabaku. Inne i trzeba było to znaleźć ogólnie. Pani nas przeprowadzała. Powiedziała, no, że tutaj w lewo, to poszliśmy w lewo, tam jednak nie było. Potem wróciliśmy się i o, było. Nie no, koks był totalny. I jeszcze one nie umiały tego zrobić, więc ja tak... No, tak z 15 minut to zajęło. No, ziomeczki. Nie wiem, czy widać auto skasowane. To? To nie. Drzwi takie ma
trochę... A, może się otarł, a drugi wpadł w jakiś mur na przykład. No, przepuścili nas, bo akurat osobówki się mieszczą, ale stoją rzędem tiry po prostu. Mamy kościół w Starym Mawrowie. On taki zniszczony trochę. I no tak obok wody, niby fajnie i w ogóle, ale jak jest zima i jak jest dużo opadów, to on jest tak połowicznie zatopiony, dlatego że cały ten zalew tutaj jest sztucznie zrobiony na potrzeby wytwarzania energii. No i zatopili właśnie, wioska była, zatopili tą wioskę w latach 50. i ostał się tylko ten kościół w połowie zatopiony. No kościół, jak kościół, jak się patrzy. No. Właśnie widzę tak na jednej cegle wysuniętej. O, damn! Story time. Musieliśmy kupić ubezpieczenie do Kosowa, bo Green Card nie obejmuje Kosowa. To byś spodziewał. Kto by się spodziewał? Tak, i to tyle. I znaleźliśmy... 15 euro. Właśnie, 15 euro na 15 dni. 10 zł jak green card. No, kosowskie drogi. Jest kurde zaklejone serbskie blachy. Bo nie można. W sensie, no, można, ale No. lepiej Nie nie. wypada. Nie wypada być Serbem tutaj. Bo to jest vlog z Kosowa. Ile przejechaliśmy już? A, dużo, dużo. 31,2. Jesteśmy pod katedrą Świętej Matki Teresy i ta katedra jest Świętej Matki Teresy i znajduje się w tym miejscu, ponieważ dokładnie tutaj została ona ochrzczona. Także ciekawie i ładnie wygląda bardzo. Taki trochę grecki styl bym powiedział. Ładnie. Możemy wejść do środka może. Tu jest pomnik Newborn, czyli No New Broken Republic i to jest taki tutaj napis, który ma oznaczać to, że Kosowo jest takim nowonarodzonym państwem i co roku jest przemalowywany, jako że to państwo cały czas się rozwija i cały czas jest jakby postęp. I takie coś po prostu. Spoko. Tutaj był taki cytat i tu jest pomnik tego gościa, co to powiedział, czy to raczej babka jest. Babka. Bo w Kosowie tutaj był taki konflikt trochę potężny, właśnie tak pod koniec lat 90., gdzie etniczni Albańczycy trochę się bili z etnicznymi Serbami i troszkę tam potem na to przybyło. I potem jak się skończyło, to tutaj tak właśnie powiedziała, takie ładne słowa. I no, i też tutaj jest dużo flag Ameryki. Jesteśmy na placu Skanderbega, jak widać tutaj, jest jego pomnik, bo Skanderbeg, jak wszyscy wiemy, już... Poczekamy, aż gości dziwnie trący mordę, że... Pierdoliliśmy się w jakąś wycieczkę najwyraźniej. No, Dobra, jeszcze raz, kolejne ujęcie. Jesteśmy na placu Skanderbega, tu jest jego pomnik ponownie. Ktoś by się mógł zastanawiać, dlaczego w Kosowie jest pomnik Skanderbega, przecież Skanderbeg to jest bohater Albanii. Otóż tak, 97% mieszkańców Kosowa jest Albańczykami, więc no tutaj tak właśnie etnicznie to oni są Albańczykami, dlatego trochę nie są częścią Serbii teraz. I tutaj na przykład no nie za bardzo, o tam jest flaga Kosowa, do oddali, nie wiem czy widać, taka ciekawostka, to jest taki żółty kształt, to jest kształt Kosowa, ale to nieważne.
W każdym razie często zamiast flagi Kosowa znajduje się flaga albańska, bo... Kurna, jakie dzieci. Bo, no bo mieszkańcy Kosowa to Albańczycy po prostu. I no troszkę potencjalnie mogłoby dojść do zjednoczenia tych dwóch państw, ale jednak niekoniecznie, ponieważ no to troszkę byłoby tak... Cukor z Serbii. No, tak Serbii by się mogło to nie podobać, a poza tym też mieszkańcy Kosowa po 15 latach już niepodległości trochę się czują jednak Kosowiańczykami, a nie Albańczykami. Ale w momencie jak ogłosili niepodległość, to zmienili nazwę tego placu. Wcześniej był jakiegoś komunistycznego ziomka. Biblioteka Narodowa w Kosowie. Bardzo ciekawa, dziwny taki trochę design. Została bardzo porządnie zniszczona w trakcie tej wojny w 99, ale ją odbudowali jak widać i ma ponad 2 miliony książek i różnych dokumentów. Także sporo.